Nie wiem, czy coś o tym słyszeliście, ale 6 grudnia obchodziliśmy w Polsce takie święto, szczególne święto. Ostatnio mam wrażenie, że cały czas obchodzimy jakieś święto w Polsce. Nie przestaję was pytać na Instagramie czy na YouTubie o to, jakie jest dzisiaj święto i nie przestaję nagrywać filmików o tych konkretnych świętach. Więc może jeśli obserwujecie mnie na Instagramie, jeśli tego nie robicie, to zapraszam Was serdecznie do zrobienia tego. Jeśli obserwujecie mnie na Instagramie, to na pewno już prawdopodobnie przynajmniej wiecie, co wczoraj takiego było. Wczoraj był Dzień Świętego Mikołaja, czyli w Polsce Mikołajki. Nazywamy to święto Mikołajkami. Ale zanim opowiem trochę więcej o tym święcie i o tym, kim był święty Mikołaj, bo o tym chciałabym Wam dzisiaj powiedzieć, to może powiem Wam jeszcze, kim jestem. Więc jeśli jeszcze mnie nie znacie, to mam na imię Ania, jestem nauczycielką języka polskiego jako obcego, a to jest Płynnie po polsku kanał i podcast również dla osób, które uczą się języka polskiego. Ten podcast możecie słuchać na różnych platformach do słuchania podcastów. Możecie go również znaleźć na moim kanale na YouTubie, na którym znajdziecie też inne materiały, inne rzeczy, nie tylko podcasty, ale też filmiki do nauki polskiego, więc też Was tam zapraszam. Powiedziałam Wam już, że będziemy dzisiaj opowiadać sobie trochę o świętym Mikołaju, o jego życiu, o tym, kim była ta postać. Powiedziałam Wam też, że były 6 grudnia w Polsce Mikołajki. Tak jak też już wspomniałam, opublikowałam o tym na Instagramie filmik, więc możecie sobie go zobaczyć, jeśli chcecie. Ale poza tym, że moi obserwatorzy na Instagramie go widzieli, to może widzieli też moi patroni na Patreonie, bo w kalendarzu adwentowym, który teraz publikuję codziennie, o tym wspomniałam, o Mikołajkach. Jeśli jeszcze nie słyszeliście, nie obiło się Wam to o uszy, to kalendarz adwentowy jest publikowany na Patreonie, kalendarz adwentowy z językiem polskim, żeby dobrze przygotować się na te święta, ale lingwistycznie, językowo. Więc jeśli macie ochotę na jakąś codzienną praktykę, codzienne małe ćwiczenie z polskim, to zapraszam Was na tego Patreona właśnie. Kalendarz publikuję dla każdego progu subskrypcyjnego i co jest najlepszą chyba wiadomością z tego wszystkiego, to to, że możecie go wypróbować przez 7 dni za darmo. Więc możecie przez 7 dni, aż przez cały tydzień zobaczyć, czy ten kalendarz Wam się podoba i czy inne rzeczy, które publikuję na Patreonie, bo nie jest to sam kalendarz adwentowy, czy Wam się one podobają. I dzięki temu będziecie może wiedzieć, czy chcecie kontynuować, przekonacie się, czy to jest coś dla Was, więc bardzo Was do tego zachęcam, bo dzięki temu będziecie mieć motywację do regularnej praktyki nauki polskiego. Oczywiście są to krótkie ćwiczenia, więc idealne na zrobienie w ciągu jednego dnia, myślę. Nie wiem, co myślą o tym moi patroni, ale mam nadzieję, że są zadowoleni. 6 grudnia to taki dzień, na który czekają przede wszystkim dzieci. Dlaczego? Dlatego, że to głównie dzieci, chociaż oczywiście dorośli, ci, którzy chcą, to też dostają małe prezenty. To jakie dostają prezenty, gdzie je dostają, trochę zależy od regionu Polski, ale w moim domu zawsze dostawaliśmy te prezenty w butach rano, więc kiedy wstawałam, kiedy budziłam się rano 6 grudnia, to widziałam już w moim bucie prezent, oczywiście bardzo mały. To był na przykład słodycz, jakaś czekolada, jakieś cukierki, albo na przykład trochę pieniędzy czasami, więc coś niedużego, coś niewyszukanego. I te prezenty przynosi właśnie święty Mikołaj. Mikołaj przynosi prezenty w Warszawie, przynajmniej w centrum Polski, 2 razy, 6 grudnia i potem 24 grudnia. Ale co ciekawe, nie we wszystkich regionach Polski wygląda to dokładnie tak samo, bo w niektórych regionach nie jest to ta sama postać.
to znaczy 6 grudnia faktycznie świętujemy w religii Dzień Świętego Mikołaja, on jest patronem tego dnia, ale na przykład 24 grudnia te prezenty uważa się, że przynosi ktoś inny. Na przykład w Wielkopolsce, ale też na Kaszubach, na Kujawach, na Pomorzu, te prezenty na Wigilię, czyli 24 grudnia, przynosi nie Mikołaj, a Gwiazdor, kimkolwiek on by nie był. Natomiast 6 grudnia przynosi właśnie te prezenty Mikołaj. Z kolei w Małopolsce na przykład jest to aniołek. Aniołek wręcza te prezenty na Wigilię, daje prezenty na Wigilię, czyli 24 grudnia. Wigilia to 24 grudnia. Cały czas to powtarzam, ale wolę się upewnić, że wiecie. Na Dolnym Śląsku z kolei jest to gwiazdka. Na Górnym Śląsku dzieciątko. Dzieciątko, bo kojarzymy je z Jezusem Chrystusem, czyli z małym Jezusem Chrystusem, dlatego dzieciątko. Natomiast na wschodzie Polski, już obok Białorusi, Ukrainy, jest to dziadek Mróz. A tak jak już powiedziałam, na Mazowszu i generalnie w centrum Polski to zawsze jest Mikołaj, więc ja na przykład jako dziecko nigdy nie słyszałam o tym, żeby były dwie różne postacie, tylko oczywiście ze słyszenia, to znaczy od rodziny, która mieszkała dalej, bo mam rodzinę też na południu Polski, więc oni faktycznie dla nich to nie był Mikołaj dwukrotnie. Teraz też może się to już zmienia w całej globalizacji, w tym jak bardzo skomercjalizowały się święta. To myślę, że w większości domów polskich jest to Mikołaj, ale nie wiem, jestem ciekawa, jak postrzegają to osoby z innych regionów, czy faktycznie mówi się tam o tych innych postaciach, więc jeśli słucha mnie jakiś Polak z innego regionu Polski niż Mazowsze, to jestem bardzo ciekawa. Dajcie znać w komentarzach, kto u Was przynosi te prezenty na Wigilię i kto przynosi prezenty na Mikołajki. Dlaczego 6 grudnia? 6 grudnia dlatego, że tego dnia prawdopodobnie zmarł święty Mikołaj. Święty Mikołaj więc naprawdę żył. Będę dzisiaj mówić o tej prawdziwej postaci, nie tej, którą znamy z rysunków, z różnych ilustracji w internecie czy w gazetach, ale o tej prawdziwej postaci, o tym prawdziwym świętym, który był po prostu i został świętym w kościele katolickim, ale też prawosławnym. Mam wrażenie, że cały czas ostatnio o tym mówię na moich wszystkich filmikach i wszędzie, ale im bardziej się zagłębiam sama w tę historię o tej osobie świętego Mikołaja, to tym bardziej mnie to fascynuje i tym bardziej chciałabym się sama więcej nauczyć i nauczyć Was, bo myślę, że sporo możemy się nauczyć przed świętami i że jest to dosyć istotne w sumie, bo cały czas kojarzymy święta z tym, co widzimy w sklepach głównie, a jest to bardzo, bardzo długa tradycja i myślę, że warto wiedzieć, skąd się to wszystko wzięło i jak się to stało, że 6 grudnia ktoś daje komuś prezent. Dzisiaj, tak jak wspomniałam, święty Mikołaj wygląda troszkę inaczej. Ma czerwony strój, ma czapkę z tym białym pomponem, też czerwoną czapkę. Jest grubszy, dosyć puszysty. Jest ciągnięty na saniach przez renifery. Ma worek, z którego praktycznie wysypują się już prezenty. I jest oczywiście bardzo radosny, zawsze uśmiechnięty. Niewiele ma to wspólnego jednak z tym prawdziwym Mikołajem, poza tym, że faktycznie może miał ten worek z prezentami, bo lubił dawać, obdarowywać innych prezentami, dawać im prezenty i może tym, że się uśmiechał też, tego nie wiem, ale możliwe, że też tak było. Dzisiaj twierdzi się też fałszywie, że to na reklamie Coca-Coli po raz pierwszy pojawił się ten wizerunek Mikołaja w czerwonym stroju, który znamy dzisiaj, że była to reklama Coca-Coli z 1930 roku, ale tak naprawdę ten wizerunek Mikołaja pojawił się wcześniej i to o wiele wcześniej,
Pierwszy raz w wierszu Klementa Moore'a w 1823 roku, ale oczywiście był to wiersz, nie ilustracja, ale na ilustracji też się pojawił w 1863 roku na ilustracji Thomasa Nasta. Dajcie znać, czy wiedzieliście o tym w komentarzach i czy widzieliście te ilustracje. Jestem bardzo ciekawa, czy jest to informacja rozpowszechniona według Was, bo ja mam wrażenie, że mówimy tylko o tej reklamie Coca-Coli, ale może niewłaściwie tak uważam. Wracając do samej postaci świętego Mikołaja, to był to człowiek, który pochodził z Miry. Mira to miasto, które znajduje się w dzisiejszej Turcji i Mikołaj żył tam na przełomie III i IV wieku. Mikołaj był podobno jedynakiem i urodził się w bardzo bogatej, w bardzo pobożnej rodzinie, ale sam nie chciał żyć w luksusie, więc wszystko rozdawał ubogim, czyli biednym. Kiedy był dorosły, to został biskupem i już wtedy był bardzo wrażliwy na to, co dzieje się innym, na troski, zmagania innych. Stawał zawsze w obronie wszystkich ludzi, którzy nie potrafili bronić się sami i pomagał oczywiście biednym. Kiedy jego rodzice zmarli, to on nie chciał majątku dla siebie, nie chciał tych pieniędzy dla siebie, bo oczywiście zostawili mu dużo pieniędzy, tak jak wspomniałam, pochodził on z bardzo zamożnej rodziny, to zamiast wziąć te pieniądze dla siebie, on rozdał je wszystkim. Rozdał je wszystkim. To znaczy nic nie zostawił dla siebie, a to, o co najbardziej zawsze dbał, kiedy rozdawał pieniądze czy prezenty, to zawsze chciał, żeby było to robione anonimowo. Nie chciał być utożsamiany z tymi prezentami, mimo że oczywiście ludzie, wydaje mi się, wiedzieli, że był to on, skoro sami traktowali go praktycznie jako świętego jeszcze za życia, to on sam wcale tego nie potrzebował, wcale o to nie zabiegał. Był biskupem właśnie w tym mieście Mira. Jest to starożytne miasto, ale tak jak powiedziałam, wciąż te ruiny tego miasta znajdują się w dzisiejszej Turcji. Dajcie znać, czy znacie to miasto, czy byliście tam kiedyś, a może jesteście z Turcji, więc jest to dla Was coś oczywistego. Jestem bardzo, bardzo ciekawa. Mikołaj żył prawdopodobnie, tak jak wspomniałam, między tym III a IV rokiem naszej ery i zmarł w połowie IV wieku. Dlatego właśnie ten dzień, 6 grudnia, był dla osób wierzących takim znakiem, że to właśnie tego dnia święty Mikołaj poszedł do nieba i dlatego właśnie ten dzień jest dzisiaj dniem świętego Mikołaja. Co mi wydaje się bardzo ciekawe, to fakt, że do XIX wieku jeszcze był to dzień wolny od pracy w Polsce. Był to tak ważny dzień, że ludzie w wigilię tego dnia wysyłali sobie ponoć do siebie kartki adwentowe, po prostu żeby pokazać, że pamiętają o drugiej osobie. Dopiero w 1969 roku Kościół katolicki zdecydował, że będzie to wspomnienie dowolne. To znaczy, jeśli ktoś czuje, że chce wspominać tę rocznicę śmierci świętego Mikołaja, to oczywiście może, ale jeśli ktoś tego nie czuje, no to nie ma takiego obowiązku. I dzisiaj właśnie z tej okazji obdarowuje się dzieci prezentami. Z tej okazji obchodzimy Mikołajki 6 grudnia. Tak jak wspomniałam, te prezenty są bardzo małe, dlatego że 24 grudnia znowu dajemy prezenty i są to większe prezenty. Nie wiemy dzisiaj oczywiście dokładnie, jak to się stało, że zaczęliśmy dawać sobie te prezenty w ten dzień, 6 grudnia. Spotkałam się z różnymi teoriami. Jedna z nich głosi na przykład, że to w XII wieku zakonnice z Francji zaczęły rozpowszechniać taki zwyczaj poprzez dawanie prezentów, oczywiście małych prezentów, głównie jedzenia, i robiły to właśnie w Wigilię rocznicy śmierci świętego Mikołaja. Ale są teorie, że robiło się to już wcześniej, przed XII wiekiem, dlatego trudno dzisiaj jednoznacznie powiedzieć, kiedy i jak się to stało.
Co jest jednak ciekawe dla mnie w całej tej historii, to fakt, że protestanci, którzy nie obchodzą kultu świętych, też kultywowali ten dzień, to znaczy też był to dla nich ważny dzień, ale w XVI-XVII wieku zaczęli się zastanawiać, że może faktycznie jest to niebezpieczne dawanie sobie prezentów tego dnia, ze względu na fakt, że nie obchodzą kultu świętych, że nie jest to zwyczaj ich wiary, ich religii. Z tego też względu zaproponowali, żeby to 24 grudnia dawać dzieciom prezenty i żeby w ten sposób nie był to święty Mikołaj, ale właśnie dzieciątko Jezus. Ze względu na to, że są to narodziny Jezusa Chrystusa, Boże Narodzenie, jak mówimy to po polsku. Jestem więc ciekawa, czy to właśnie wtedy zaczęliśmy dawać sobie prezenty w Wigilię Bożego Narodzenia, czy było to już wcześniej. Jeśli czytaliście więcej o tej historii, to dajcie znać w komentarzach, jeśli wiecie coś więcej, bo myślę, że jest to fascynujące, jak doszliśmy do tego, co mamy dzisiaj i to, co wydaje nam się oczywiste, tak naprawdę wcale takie kiedyś nie było. Nie wiem też, czy jest to związane z Mikołajkami w jakiś sposób, ale w Warszawie zawsze 6 grudnia rozświetlone zostają iluminacje na ulicach Warszawy, na ulicach miasta. I jest to chyba generalnie cały czas w naszej mentalności, przynajmniej w Polsce, taki początek przygotowań do świąt. I tak jak czytałam o tej historii, to faktycznie kiedyś też uważano, że było to przygotowanie do Bożego Narodzenia, ten 6 grudnia. I wydaje mi się to fascynujące, że dzisiaj wciąż trochę patrzymy na to w ten sam sposób, że nasza mentalność aż tak się nie zmieniła w gruncie rzeczy. Jestem bardzo, bardzo ciekawa, jak to wygląda w waszych miastach i w waszych krajach. Czy wy też dajecie sobie prezenty 6 grudnia, czy tylko 24 grudnia? Koniecznie dajcie mi znać w komentarzach. Jeszcze raz bardzo was zapraszam do wzięcia udziału w kalendarzu adwentowym na Patreonie. I przy okazji jeszcze raz dziękuję wszystkim moim patronom. Jesteście naprawdę niesamowici. Dziękuję za to, że wspieracie ten projekt i że korzystacie z tych materiałów. Mam nadzieję, że wam się one podobają. Jeśli chcecie też dostać transkrypcję do tego podcastu, to ona też będzie opublikowana na Patreonie. Także zachęcam was jeszcze raz i dziękuję za wysłuchanie tego, co miałam dzisiaj do powiedzenia. Czekam na wasze komentarze. Pa, pa.